We will read today from Bhagavad Gita. Będziemy czytać z Bhagavad Gita. Dzisiaj. Let me open the Bhagavad Gita. Okay, let's read first chapter, text number 15. Rozdział pierwszy, tekst 15. Panchajanya Rishikesho Devadattam Dhananjaya Andram Dadamu Mahashankam Dadhamu Mahashankam Bhima Karma Vrikodara. So, Mamy polską gitę? Tak, zaraz. Gdzie ona może się występować. To nie ta duża, nie chcę takiej dużej widać. Ale jest ta duża. Możesz przynieść z tego. Ja tam przyniosę. Przynieś. Ja nie mogę czytać z bliska. So, translation and purport. Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjun blew the Devadatta, and Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra.
Purport. Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of all the senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalist cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity, and is in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudev because he appeared as the son of Vasudev. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashodanandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Partha Sarthi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Vrikodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by the different personality on the side of the Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits nor the presence of Lord Krishna, nor the presence of Lord Krishna, the Supreme Director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conch shell. Tłumaczenie i objaśnienie. Pan Krishna zadał swoją konchę zwaną Panchajanya, Arjuna swoją Devadatę, a Bhima, nienasycony żarłok, zdolny do iście herkulesowych wyczynów, zadał swoją wspaniałą konchę zwaną Paundra. W tym wersecie Pan Krishna nazywany jest Hrishikesha, jako że jest on właścicielem wszystkich zmysłów. Żywe istoty są jego integralnymi cząstkami, dlatego zmysły żywych istot stanowią integralną część jego zmysłów. I personaliści nie są w stanie wytłumaczyć zmysłów żywych istot, dlatego są zawsze skłonni opisywać żywe istoty jako pozbawione zmysłów albo bezosobowe. Pan, usytuowany w sercu wszystkich żywych stworzeń, kieruje ich zmysłami, ale kieruje nimi w taki sposób, ażeby żywa istota zrozumiała, że powinna się mu podporządkować, a w przypadku czystego wielbiciela Pan kieruje jego zmysłami bezpośrednio. Tutaj na polu walki Kurukshetra Pan bezpośrednio kieruje transcendentalnymi zmysłami Arjuny i stąd jego szczególne imię Hrishikesha. Pan nosi różne imiona odpowiadające jego różnorodnym czynnościom. Na przykład znany jest on pod imieniem Madhusudan, jako że zabił demona o imieniu Madhu. Nazywany jest Govinda, gdyż dostarcza przyjemności krowom i zmysłom. Nosi imię Vasudeva, ponieważ pojawił się jako syn Vasudevy. Nazywany jest jako Devaki Nandan, ponieważ zaakceptował Devaki jako swoją matkę. Znany jest pod imieniem Yashodanandan, jako że swoje dziecięce rozrywki we Vrindavanie zadedykował Jasiodzie. Jego imieniem jest również Partha Sarati, ponieważ był woźnicą swojego przyjaciela Arjuny. Podobnie imię jego jest Hrishikesh, jako że dawał wskazówki Arjunie na polu walki Kurukshetra. Arjuna nazwany został tutaj Dhananjają, a to dlatego, że pomógł swemu starszemu bratu w zdobyciu bogactw, gdy potrzebne były one
królowi na różne ofiary. Podobnie Bima, wielki żarłok i tytan zdolny do iście herkulesowych zadań, chociażby zabicie demona Hidimby, znany jest jako Wrikodar. Zatem głosy poszczególnych muszli, które zadęły różne osobistości po stronie Pandawów, poczynając od Pana, wlały otuchę w serca walczących wojowników. Druga strona nie była w tak korzystnej sytuacji. Nie była zaszczycona obecnością Pana Kryszny, najwyższego wodza, ani bogini Fortuny, więc przeznaczeniem ich była przegrana i to właśnie oznajmiały dźwięki muszli. So our process is very simple. Nasz proces jest bardzo prosty. We are interested in God's name. Jesteśmy zainteresowani imieniem Boga And to understand the name of God. i to, że powinniśmy zrozumieć to imię Boga. And everything connected to God we are interested in. I interesujemy się tym, wszystkim, co ma związek z Bogiem. So someone can say why. I ktoś może zapytać, dlaczego? Why you are interested in names of God? Dlaczego interesują nas imiona Boga? There is a history in Christianity also. Jest historia w chrześcijaństwie. So there was a devotee. Był wielbiciel. And she was praying and Mother Mary appeared. I ona modliła się do matki, jak będzie to, Mother Mary? Matka Boska. Do Matki Boskiej modliła się do niej. And she appeared. I ona się pojawiła. And she said that I cannot guarantee you that by doing bhakti, your devotional service, your life in material world will become comfortable. I cannot promise you this. No i Matka Boska pojawiła się i powiedziała tej modlącej się wielbicielce: nie mogę spełnić Twojego pragnienia w ten sposób, że będziesz tutaj wspaniale żyć w świecie materialnym. Yeah. She said, but I can promise you. Ale mogę Ci obiecać, after leaving this body, że po opuszczeniu tego ciała and if throughout this life you will practice devotional service, i przez to całe życie będziesz praktykować służbę oddania, you will go back to the kingdom of God. I wrócisz do Królestwa Boga. And there I can promise you there will be no problems. A ja Ci mogę też obiecać, że tam, jak się udasz tam, to właśnie tam nie będzie już żadnych problemów. So this is a senseless proposal that we will do devotional service and we will have no problems. To jest jakaś taka nonsensowna propozycja, że będziemy wykonywać służbę oddania i nie będzie już żadnych problemów. We can see here Arjun in the middle of a battlefield. Widzimy tutaj Arjunę na pośrodku pola bitewnego. Arjun is not sitting on a comfortable couch in a air conditioner room surrounded with beautiful flowers. Arjuna nie siedzi w jakimś wspaniałym pomieszczeniu klimatyzowanym na pięknej kanapie i otoczony pięknymi kwiatami. Yeah. So why are we expecting this, that if we take to devotional service the material problems will be solved? Dlaczego oczekujemy, że jeżeli podejmiemy służbę oddania dla Kryszny, to nasze materialne problemy się rozwiążą? It's just like you are entering in a ocean. To tak jak wchodzisz do oceanu. And you are saying, oh, I don't want to get wet. Ale ja nie chcę się zmoczyć. And the same thing is in this world. Nawet w tym świecie materialnym. In this material world, it is designed that you will get problems. Ten świat materialny jest tak skonstruowany, żebyś otrzymywał problemy. So please understand, it is designed that problems will come. Jest tak stworzony, tak skonstruowany, żebyś dostawał problemy. So that's why, and Krishna also says in Bhagavad Gita. I Krishna również mówi w Bhagavad Gicie. He said Dukhalya Shashvatam 8:15, which means it's a place of misery.
Mówi w Bhagavad Gicie 8.15 Dukalaya Masyashvatam, że ten świat materialny jest tymczasowy i pełen nieszczęść. So this is the design of this material world. Don't try to fight against this world. I tak jest skonstruowany ten świat materialny. Nie spróbuj walczyć przeciwko temu. So what can we do? One option is we can say, oh, okay, the problems will come, we will die, and again we will get birth in the material world, and again we will face problems. So this is one option. To jest jedna opcja, że będziemy tutaj żyć w tym świecie materialnym, umrzemy, narodzimy się ponownie i znowu będziemy zmagać się z materialną naturą. Just like you all have experience of this. Każdy ma z tym doświadczenie. You were child, Byliśmy dzieckiem, there were child problems. były problemy związane z dzieciństwem. Now you are grown up, Teraz jesteśmy dorośli, you have grown up problems. teraz mamy problemy dorosłych. After some time you will become old Po jakimś czasie będziemy już starzy and you will have old age i problems. będziemy mieli problemy związane ze starością. And when this body will no longer be useful, A kiedy to ciało już nie będzie użyteczne, you will get new body dostaniesz nowe ciało and you will get again problems. i znowu problem. So this is one option you can continue. Możesz kontynuować tą jedną opcję. But we are interested in the second option. A my jesteśmy zainteresowani drugą opcją. We want to change the planet on which we are living. My chcemy... What? We want to change the planet on which... Planet? the planet on which we are living. My chcemy zmienić miejsce zamieszkania. Yeah. Okay, so where we want to go? Gdzie chcemy się udać? Also, we will go to a place called Golok Vrindavan. Chcemy się udać na Goloka Vrindavan. Spiritual world. Świat duchowy. And there you have no problems. A tam nie ma problemów. You can say, well, this is some type of an imagination. Ktoś może powiedzieć, to jest jakiegoś pewnego rodzaju jakieś wymysły. No, we are not saying it is our imagination. We have historical facts. To nie są nasze imaginacje, to są historyczne fakty. Yeah, we can see we have Bhagavad Gita. Mamy Bhagavad Gita. We have Bhagavatam. Mamy Bhagavatam. We have so many people, saints, both in you can say who practice Vedic culture or who practice also the Vedic culture in form of Christianity. They all have the same conclusion. There is God, there is His kingdom. Wszyscy mają tę samą konkluzję, czy to tutaj praktykujący literaturę wedyjską, czy to są chrześcijanie, że jest taka osoba jak Bóg i jest proces służby oddania. Yeah, so we have the historical facts. Mamy historyczne fakty. So that's why we are interested in the names of God. Dlatego jesteśmy zainteresowani Because imionami Boga. Because God says that in this age, the fastest way to come back home, back to Godhead, is just reciting my names. I jest powiedziane w literaturze wedyjskiej, że najprostszym sposobem powrotu do domu z powrotem do Boga jest recytowanie Jego imion. The same thing is called in Bible. Thou shalt knock and the door will be open. Thou shalt knock and the door will be open. Yeah? Pukajcie, a będzie wam otworzone. Aha. I w Biblii jest tak właśnie powiedziane. So and in Muslim religion they also glorify Allah, the Almighty One. A w religii muzułmańskiej gloryfikują Allaha jako wszechmocnego. So you see, this is a universal fact. To jest taki uniwersalny fakt. So here we can see Krishna, who is God Himself. Tutaj możemy zobaczyć Krysznę, który jest samym Bogiem. That how much He loved His devotee. Jak bardzo kocha swojego wielbiciela. God is not a person who is sitting alone and just watching YouTube. Bóg nie jest jakąś osobą, która siedzi sama i ogląda YouTube. This is a senseless way of living life. To jest bezużyteczny sposób na życie. God have His kingdom, He have His friends, He have His family, He has His pets. Bóg ma swoich przyjaciół, ma swoje otoczenie, ma swoją rodzinę. And friends, yeah, and also He have His own
belongings, like you have got your cell phone, Krishna has his flute, which he No i ma też swoje rzeczy, które lubi mieć. Tak jak my mamy komórkę, a on ma flet. and also he have Panchajanya Shankha. No i także ma konchę, panchajanię. So you can see here in the beginning of Bhagavad Gita, Krishna broke his vow to not lift the weapon. Więc tutaj na początku Krishna łamie swoje przyrzeczenie, to podniósł, że nie podniesie żadnej broni w rękę. Yeah, so Krishna says that I will not lift any weapon during the battle. Pan Krishna powiedział, że nie podejmie żadnej broni podczas bitwy na polu bitewnym Kurukshetra. But here we can see he is lifting his weapon. Ale widzimy, tutaj podnosi swoją broń. Which weapon he is lifting? Jaką broń podnosi? What? Panchajanię. Yes, Panchajanya. Panchajanya. To jest panchajanię. So how Panchajanya is a weapon? W jaki sposób panchajanię, czyli koncha, jest bronią? So if you study Vishnu Sahasranam, Jeżeli studiujesz Vishnu Sahasranam, Vishnu Sahasranam means 1000 names of God. to jest 1000 imion Pana Vishnu. And in Vishnu Sahasranam, actually Vishnu Sahasranam is ending on the name of gods, describing the weapons which he is holding. I ta gloryfikacja tych 1000 imion Pana Vishnu kończy się na opisie jego broni. Yeah, and one of his name 993 is Om Shankha Bhrit Namas, which means Shank means conch and Bhrit means who is holding. Więc 993 imię Pana Vishnu to jest osoba, która trzyma konchę. I to jest część opis właśnie tych broni Pana Yeah, Vishnu. and he also holds the chakra, and also chakra is used to also kill. I także Pan Vishnu trzyma czakrę i ona jest używana do zabijania demonów. Yeah. So someone can say how God can kill how can you kill by the conch? You can hit someone. Yeah, you can hit on someone's head maybe. Jest pytanie, w jaki sposób można zabić kogoś konchą? Ja mówię, że można porządnie przyłożyć w głowę. Yeah, you can do, but you can use maybe mace, which God have, right? This gada. Możesz użyć, jak będziemy? Maczugi. It is much more effective. To jest bardziej efektywne. So how conch is a weapon? Więc w jaki sposób koncha jest bronią? He can call his friends and the demigods to help him, the warriors, his warriors. Więc Prabhu mówi, że poprzez konchę może zwołać swoich osoby, które są wielbicielami i oni mogą pomóc mu w walce. Well, Krishna is absolute. He don't need to call anyone. Krishna jest absolutny, on nie musi nikogo But wołać. you are on a good track. Ale jesteś na dobrym tropie. Się wydaje ten dźwięk od konchy, on wciąga taki strach w serca tych ludzi, tak? So the sound of the conch is the sound is entering the hearts of the demons, and these hearts are getting shattered by the sound, Making by them vibration. Yeah, yeah. Making them fearful, yeah. Czyniąc ich pełnymi strachu. So in today's language we can say it is a psychological warfare weapon, right? You pass some type of sound or something and people start to feel fear. I dzisiaj to jest taki psychologiczny tryk wśród mass mediów, że ludzie wibrują pewien określony dźwięk i ludzie zaczynają się bać. Yeah. So this idea also is coming from Krishna, because Krishna has this conch shell, and when he blows this conch shell, I ta idea pochodzi od Kryszny, bo kiedy Kryszna dmie swoją konchę,
then in Bhagavad Gita, the heart of the enemies, which is Kauravas, all was shattered, and they were thinking they already lose the battle. I kiedy ten dźwięk dostał się do serc Kaurawów, przeciwników, oni poczuli strach i już pomyśleli w tym momencie, że już przegrali tą bitwę. And you can see when an enemy is disheartened, it's very easy to win the enemy. Więc kiedy wróg jest już tak pozbawiony nadziei, to bardzo łatwo go pokonać. So you see, and someone say, well, Krishna broke his vow when he lifted the chariot wheel to kill Bhishma. Nie, no Krishna złamał swoją obietnicę, kiedy podjął koło i zaczął biec w kierunku Bhishmy. No, it's even before. If you read Bhagavad Gita, in the beginning, Krishna broke his vow. He lifted the weapon and he used it. Which The conch. Ale możemy zrozumieć, że już na samym początku bitwy, nawet zanim bitwa się zaczęła, Krishna podjął swoją broń i złamał swoją obietnicę. So someone can say, oh well, this is your speculation maybe. I ktoś może powiedzieć, o, to jest twoja spekulacja. So who is the author of Vishnu Sahasranam? Więc kto jest autorem Vishnu Sahasranam? So Vishnu Sahasranam, Bhishma Dev is telling Vishnu Sahasranam to whom? To Yudhishthira Maharaj. Więc autorem tych 1000 imion Pana Vishnu jest, znaczy on recytuje, Bhishma recytuje te 1000 imion do Yudhishthira, do swojego brata. So Bratanka. Yudhishthira Maharaj, yeah? Yudhishthira. Yeah. And there Bhishma Dev is mentioning these names. I tam Bhishma Dev umieszcza te święte imiona. Obviously they are eternal names of Lord. Oczywiście to są wieczne imiona Pana. And we can see that why they are eternal names, because each and everything which God has is conscious. Dlaczego to są wieczne imiona czy atrybuty Pana? Ponieważ w świecie duchowym wszystkie elementy, które należą do Pana Kryszny, do Pana Wisznu, są świadome. So to explain you here, on my cell phone I need to install an app and then I can do something with the cell phone. If I have no apps on the cell phone, this is useless piece of plastic. It cannot do anything. Tak jak mamy komórkę i na komórce instalujemy różne aplikacje. Jeżeli nie możemy, i wtedy możemy coś zrobić przez tą aplikację. Jeżeli nie można zainstalować jakiejkolwiek aplikacji na telefonie, to jest to bezużyteczny kawałek plastiku. But in spiritual world, the everything is conscious. Ale w świecie duchowym wszystko jest świadome. Just like you saw in childhood, Alice in Wonderland, like tea and cup plate, everyone was talking, yeah? Tak jak w dzieciństwie oglądamy jakąś bajkę i tam wszystko, talerzyk czy filiżanka są świadome. Mówią do ciebie. So here, in spiritual world, everything is conscious. Ale w świecie duchowym wszystko jest świadome. So Lord's Shank is also conscious. I dlatego Pana Koncha, Pan Chajanya również jest świadoma. And he's also a devotee. I on także jest wielbicielem. You know his name? Jak ma na imię? Pan Chajanya. No, Panchajanya is the name of the conch, but what is the name of the devotee? Ale to jest imię Konchy Pan Chajanya, ale kto jest wielbicielem? Yeah, so you see, if you are not interested in studying Gita, then your mind after Sunday class you go back and you are interested in sense gratification. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani Bhagavad Gitą, to jak się skończy ten wykład, pójdziemy zadowalać zmysły. And then you can do that, but dukhalya shashvatam. Można zrobić to, ale jest dukalaya, ten świat materialny jest dukalaya masya świata. But if you try to understand God, ale jeżeli próbujesz zrozumieć Boga and try to understand janam karam chame divyam evam yo veti tatvata by the proper philosophy, ale jeżeli rozumiesz
chcesz zrozumieć Boga poprzez odpowiednią filozofię, then what will happen to you? więc co się tobie stanie? The problems will appear in your life, Problemy pojawią się w twoim życiu, but you will never be impacted by them. ale nigdy nie będziesz pod ich wpływem. Just like when you are sitting in an airplane Tak jak siedzisz w samolocie, and outside is a storm going on. a na zewnątrz jest wichura, Yeah? You are not impacted, you are not wet. ale ty nie siedzisz w środku i nie jesteś pod wpływem tej wichury, jesteś suchy, niezmoczony. Yeah? So that's the power of God's name. Taka jest moc imienia Boga. And that's the power of Bhagavad Gita. I to jest moc Bhagavad Gita. So if you study this Bhagavad Gita nicely, you can understand many nice things which your mind can after that research about in other scriptures. Jeżeli studiujesz Bhagavad Gita, to możesz znaleźć bardzo wiele interesujących rzeczy w Bhagavad Gicie i umysł będzie szukał tych interesujących rzeczy. Or otherwise we have to take to sense gratification. W innym wypadku będziemy musieli zwrócić się ku zadowalaniu You zmysłu. cannot live without thinking. Nie jesteśmy w stanie żyć bez myślenia. So here the Lord's conch shell, he is representing Shatrugna, yeah, the devotee. Shatrugna? Yeah. Więc wielbiciela kąchy reprezentuje Shatrugna. Yeah. So if you study Ramayana, there is Ram, Lakshman, Bharat and Shatrugna. Więc jeżeli studiujecie Ramayanę, są 4 osobistości, jest pan Ramachandra, Lakshman, Bharat i Shatrugna. Yeah, so Shatrugna is the conch shell of the Lord. Shatrugna to jest kącha Pana. And also these weapons also represent the elements. I te bronie też reprezentują elementy. So Lord is holding gada, he is holding chakra, he is holding the conch and lotus. I Pan Vishnu trzyma w swoich 4 rękach 4 przedmioty. Lotos, kąchę, czakrę i buławę. Actually Lord also have a sword. I także Pan ma miecz. And he also has a shield. I także ma tarczę. Yeah. So what they represent? Co one reprezentują? Like Krishna said, Bhumi Rapo Nalo Vayu. So earth, water, air, fire, these are my energies. Tak jak Krishna mówił w Bhagavad Gita, Bhumir Aponalowa, że te energie to są moje energie. And also man, kham buddhi, so your mind, intelligence and false ego are also his energies. I umysł, inteligencja i fałszywe ego to także jest jego energia. So each weapon is indicating each element of that. I każda broń reprezentuje te elementy. So we will not discuss all the other weapons, but let's focus on conch shell. Nie będziemy opisywać wszystkich tych broni, co je reprezentuje, skupimy się na kąsze. So what conch represent? Co reprezentuje kącha? Which element? Ether. No, not ether. Sound. Not. You will by this way go through all this. Wind? What's Prabhu? Wind? No, not wind. What kind of Powiedziałem, element? że ether. Yeah, we have 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. Yeah. Isn't air the air? No. Ani ziemia, So- ani powietrze. So where is our pujari? Here is our pujari. Tu jest nasz pujari. So we have conch when we offer. What do you offer by a conch? Water. Co ofiarowujemy? So that's why we have that's why we have a conch in the arati also. I tutaj pujari nam podpowiedział, że kąchą ofiarowujemy wodę. So that's why it represents also the water element. I kącha reprezentuje element wody. So you see, this stupid philosophy of Big Bang, that everything appeared out of nowhere, is so stupid. Ta głupia filozofia, że wszystko pojawiło się z wielkiego wybuchu. We can tell you exactly like each and every element how they are appearing in the world. My możemy opisać, jak po kolei pojawia się każdy element materialny. There is no accident. Nie ma żadnego przypadku. There is no such thing that you got this body and I got this body out of accident. To nie ma coś takiego, że
przez przypadek ty otrzymałeś ciało, albo poprzez przypadek ja otrzymałem to ciało. And actually, there were educated class of people. Ale także tak naprawdę była wyedukowana klasa ludzi. What type of education they had? Jaką edukację oni posiadali? They were holding PhDs. Oni mieli PhD, Doktorat, tak? Po polsku. doktorat. What type of PhD they had? Jakiego rodzaju PhD mieli? They had PhD in devotional service. Mieli doktorat w służbie oddania. Oh, what does doctorate in devotional service means? Co to znaczy doktorat w służbie oddania? It means they dedicated this entire life to understand the Lord, His name, His form, His pastimes. Że całe życie zadedykowali poznawaniu imienia, formy, rozrywek Pana. Yeah, so their alvars are one of those. Yeah, Jednym z nich jest Alvar. and we have Nama Alvar and Andal and so many. Mamy wiele tych Alvarów. Jest Nam Alvar, jest Andal. So actually, Nam Alvar is writing very beautiful prayer, Tak naprawdę Nam Alvar skomponował przepiękne modlitwy. and he's saying, well, Lord, actually everyone is going to God and praying, God give me this, God give me that. Tak naprawdę wszyscy udają się do Boga i mówią: Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto. In Christianity, they say, give me my daily bread. W chrześcijaństwie: chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Yeah, and in ISKCON, if you are not practicing devotional service, then you say, give me my Sunday feast. Right? A w ISKCONie, jeżeli nie praktykujesz służby oddania, daj mi co tydzień tą ucztę wegetariańską. But Nam Alvar is saying, well, no one is going to God and saying, God, can we serve you? I Nam Alvar konkluduje, mówiąc: nikt nie udaje się do Pana, mówiąc, prosząc, jak mogę Tobie służyć? Because God is here standing and holding all these weapons. Ponieważ Pan stoi tutaj i trzyma te wszystkie bronie. And no one is going and saying, oh, can we hold it for a while because you might be tired holding it. I nikt nie podchodzi do Pana, mówiąc: możemy troszeczkę podtrzymać, bo być może jesteś trochę zmęczony. So this is a view of a devotee. To jest taka wizja wielbiciela. Devotee is not going to God that God help me in fulfilling my sense gratification. Wielbiciel nie udaje się do Pana z prośbą o spełnienie zadowolenia zmysłów. So then how a devotee feel bliss and happiness? Więc w jaki sposób wielbiciel przeżywa szczęście i bliss and happiness? Jak to powiedzieć osobno? Radośno i Bliss to jest szczęście, tak? A happiness to jest co? Też szczęście. To szczęście i szczęście. Szczęście plus plus. Nie, szczęście i podwójne szczęście. Okay. Yeah. We are limited with the Polish words for szczęście. Means Polish people are miserable. Powiedziałem, że my jesteśmy ograniczeni w słowach, nie mamy różnych słów określających szczęście, dlatego Polacy są pełni nieszczęścia. Where I was, what I was saying, I forgot the last line. Bliss, że devotees are feeling bliss and happiness. Yes. So how devotee feel bliss and happiness? W jaki sposób oni odczuwają to szczęście i podwójne szczęście? Hrishikesha. Yeah, God knows how to give you the best happiness. Bóg wie, jak dać Ci najlepsze szczęście. For example, you can taste by your tongue, yeah? Możesz smakować poprzez język. But if you get a typhoid, Ale jeżeli masz żółtaczkę, then your tongue is the same tongue, but everything sweet tastes bitter. i osoba, która ma żółtaczkę, dla niej wszystko, co słodkie, jest gorzkie. So you can see your senses cannot give you pleasure.
I może zobaczyć, że zmysły nie są w stanie ci dać przyjemności. And neither there is a taste in the sweet things which you are eating, because when you are sick, the same things taste bitter. I może zobaczyć, że nawet zmysły nie mogą dać ci przyjemności, bo wtedy, kiedy kiedyś jesteś chory na żółtaczkę, to co jest słodkie jest gorzkie dla ciebie. Yeah. So in material world, people say no, we will rely on our senses to be happy. Ale ludzie mówią, że w świecie materialnym będziemy polegać na zadowoleniu zmysłu, używając naszych zmysłów. And then when the senses starts to get old Ale- and weak, A kiedy zmysły będą już słabe albo zestarzejemy się, so then they go on the Google and search for cosmetologist and whatnot to fix all the face and the tongue and Aha. everything. i pójdą przed komputer, wygooglują sobie kosmetologów, czyli wszystkich tych, którzy pomogą im lepiej zadowalać zmysły. And then at the end, what it is? I na końcu, co jest na końcu? No cosmetologist or no doctor can cure you from old age and disease End of. and death. Żaden kosmetolog czy osoba, która usprawnia twoje zmysły, nie jest w stanie cię ocalić przed starością, chorobami i w końcu śmiercią. But here God is saying, if you get connected to me, I can guarantee you that you will be happy. Ale tutaj Krishna mówi, że jeżeli będziesz służyć mi, to ja uczynię cię szczęśliwym. So how do you become happy? W jaki sposób staniesz się szczęśliwy? Because God will make you fearless. Bóg uczyni cię bez strachu. Jak go wysłał? Yeah. Yes. He was So- convinced. So when you become fearless, Kiedy staniesz się nieustraszony, you really start to enjoy. wtedy naprawdę będziesz się cieszyć, będziesz There- zadowolony. You have been to Zakopane or somewhere to enjoy a nice view. Byłeś w Zakopanem na Tatry, Yeah, but you have never experienced how a pure mind feels like. ale nigdy nie byłeś w stanie doświadczyć, jak się czujesz, kiedy masz czysty umysł. You haven't experienced purity of intelligence. Nie doświadczyłeś czystości inteligencji. You have not experienced how you feel when your heart is clean and purified from all the lust, greed, anger and all these things. Nie doświadczyłeś, jak możesz się poczuć, kiedy twoje serce jest pozbawione tych materialnych cech, pożądania, chciwości, zazdrości, iluzji, oszołomienia. So if you are interested in this, then take to devotional service. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to podejmij służbę. And every day you can do devotional service. I każdego dnia możesz wykonać służbę oddania. And at what time the devotional service begins? Every day. I o której porze służbę oddania zaczynamy? So the answer is by the conch. Conch answers you. Conch at 4:30 at Mangla, the conch is blown up. I to odpowiedzią jest kącha, w którą się dmie o 4:30 rano. Yeah, Jeev Jago, Jeev Jago. The conch shell is saying, hey, wake up. I kącha mówi, obudź się, śpiąca duszo. Yeah, and if you wake up, you feel ecstatic. A kiedy się obudzisz, jesteś w ekstazie. And actually the conch of the Lord, this Panchajanya, I ta kącha, Panchajanya, it's not only a weapon, jest nie tylko bronią, but for a devotee it's a blessing. ale dla wielbicieli to jest błogosławieństwo. So how Lord got this conch shell in his pastimes? Więc w jaki sposób Pan używa tej kąchy w swoich rozrywkach? So Lord killed a demon called Panchajanya. Yeah? A jak Krishna otrzymał w ogóle tą kąchę? Więc Pan Krishna zabił demona. So why he had to kill this demon? Dlaczego musiał zabić tego demona? Because his teacher asked that, my son was
was kidnapped or taken away by the ocean. Can you please bring it back? Więc mistrz duchowy Pana Kryszny poprosił o to, że mój syn został zabrany przez ocean i czy mógłbyś sprowadzić mojego syna? So Lord said, yeah, I can do that. I Pan powiedział, oczywiście mogę to So zrobić. he went with Balramji, his elder brother, I ze swoim starszym bratem Balaramą udał się tam. and so he entered the ocean, I udali się w głąb oceanu and he said, now give this son back. i oddaj mi tego syna. But he said, I don't have this son. Ale ja nie mam tego syna. Oh, so who have? Ale kto ma? He said, there is a demon who lives underneath. Ale jest tam demon, który tam gdzieś głęboko w głębiach oceanu czy w moim królestwie żyje. And he traveled via water route from one ocean to another ocean. I on podróżuje od jednego oceanu do drugiego taką drogą oceaniczną. And he have the form of the conch. I ma formę kąchy. So there is I'm forgetting the name. There is a term in English where you describe the species like tortoise and other who have bones outside but not inside. Jest jeden sposób w angielskim, What's that? że opisujesz... Yeah, exoskeleton. Thanks. Nie przetłumaczę tego słowa, ale okej. Więc jest takie słowo, które określa, że są żywe istoty, które nie mają kości wewnątrz, tylko mają na zewnątrz kości. Yeah. So Lord went and Lord killed this demon. I Pan tam się udał i zabił tego demona. And this skeleton was this conch shell. I jego szkielet to właśnie była kącha. So Krishna took that. I Kryszna zabrał tą kąchę. And then Krishna went to the Yamloka. I Kryszna udał się na Yamalokę. Why did he went there? Po co tam się udał? Because he know that anyone who dies, the Yamraj have to take care of this person. Wiedział, że każdy, kto umiera, musi udać się do Yamaraja. Yeah. So he went and Yamraj is a lord of death in English if you have to translate. I Yamaraj jest panem śmierci. So what Lord did there? I co Pan tam zrobił? He went and he blew his conch. I udał się tam i zadał w kąchę. And it comes in the Shastras I to jest opisane w siastrach. that what happened by the sound of the conch shell of the Lord. I co się dzieje, kiedy słyszysz dźwięk kąchy, który wydaje Pan? There is a hell called Kumbipak. Jest jedno piekło, które nazywa się Kumbipak. Basically there the person is fried in hot oil. Aha. Means pakoras. Yeah. Pakoras. Więc Kumbipak z ludzi, którzy są grzesznikami, robi się pakory, bo smaży się je w oleju. Yeah, po polsku jeżeli nie ma pakora, to tam będzie pakora. If you don't have If you don't have pakora here, you have pakora means pakora there. humility in Polish. Right? That's why Mahaprabhu says. Pokora in Polish, pokora in Polish means humility. Yeah, so that's why Mahaprabhu said Trinada Pisunichena. Dlatego Mahaprabhu powiedział Trinat api sunichana. Yeah, so what happened in this Kumbipak? All the frying got stopped. I co się stało w tym Kumbipak, że proces smażenia się zatrzymał. And also there is another hell Jest też inne piekło, where the very many insects called ruru, which are very envious. są takie insekty, które nazywają się ruru, są bardzo zazdrosne. So they are more envious than snake. Są bardziej zazdrosne niż węże. And when the vibration or the sound of Lord's conch shell enter there, I kiedy wibracja kąchy dotarła tam, that place all the ruru disappeared. wszystkie te istoty ruru odeszły gdzieś, uciekły. Yeah. So like that there was an effect on many hells. I w ten sposób, w różny sposób ten dźwięk kąchy wpływał na różne piekła. So by blowing the conch shell, Lord announced that, hey Yamraj, you are
you are the king here who manages everything. I Pan tak robił takie ogłoszenie wobec Yamaradża. Yamaradż, tu jesteś Panem tych piekieł tutaj. Yeah, and everything takes place under your direction and order. Wszystko tutaj ma miejsce pod Twoim przewodnictwem. But now here I have come. I am the boss of everyone. Ale ja tutaj jestem teraz szefem. Yeah. So you have to follow me. Teraz musisz podążać za mną. And Yamraj returned the son back. I Yamaradż oddał tego syna. That's why it is said that those who are devotees, Yamduts never approach them. I dlatego jest powiedziane, ci, którzy są wielbicielami, to Yamaduci nie zbliżają do wielbicieli. Why? Because Yamraj has told that if you will by mistake take any Vaishnav, then Krishna can again come here. I jest powiedziane, że Yamaradż wie, że przez pomyłkę Yamaduci wezmą wielbiciela do Yamaloki, no to Krishna znowu tam się uda. And then full hell will become empty. I całe piekło już opustoszeje. So I will be unemployed. I wtedy Yamaradż będzie bez pracy. So what I'm saying, you can see in the other Puranas these histories come. To jest opisane w innych Puranach. And also the Panchajanya, the Shank of Lord, I ta Panchajanya, ta kącha Pana, it also provides protection to the devotees. też daje ochronę wielbicielom. What type of protection? Jakiego rodzaju ochrony? So for example, we can see in case of Dhruv Maharaj. Tak jak mamy w przypadku historii, mamy Dhruva Maharaja. Dhruv Maharaj was a small child. Dhruva Maharaj był małym dzieckiem. And he performed lot of penances and austerity. I podjął się wielu wyrzeczeń i pokut. And what was the austerity which he performed? I jakiego rodzaju wyrzeczenie wykonywał? He followed his spiritual master. Podążał za poleceniami swojego mistrza. He didn't deviate it from the instructions of a spiritual master. On nie zdewiował ze ścieżki, którą wytyczył mu mistrz duchowy. So our Srila Prabhupada is also a pure devotee. Więc w naszym przypadku Śrila Prabhupada również jest czystym wielbicielem. And he is a Siksha Guru, a spiritual master of everyone. I jest Siksha Guru, jest mistrzem duchowym każdego. And he also gave us orders. He said 4 regulative principles, 16 rounds on the beads. I dał nam polecenia. 4 zasady regulujące i 16 rund na koralach. And then you will be protected by Krishna. I wtedy będziesz chroniony przez Krishnę. And also a devotee, because of this protection, I wielbiciel z powodu tej ochrony he get empowerment. dostanie pełnomocnictwo. In Bhagavad Gita, 3rd chapter, 6th verse, Prabhu, we have Bhagavad Gita? There is Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita, 3rd chapter, 6th verse, Third chapter, 6th verse. 3 rozdział i 6 werset. Prabhupada is writing. Śrila Prabhupada pisze. So Prabhupada is saying there are many, the purpose Prabhu, yeah. So Prabhupada is saying there are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Jest wielu oszustów, którzy odmawiają pracy w świadomości Kryszny, ale urządzają pokazy medytacji, podczas gdy w rzeczywistości umysły ich zajęte są kontemplowaniem uciech zmysłowych. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers, but according to this verse, there are the greatest cheaters. Tacy symulanci mogą również prowadzić jałowe dyskusje na tematy filozoficzne, mydląc oczy przemądrzałym adoratorom, ale według tego wersetu są największymi oszustami. Yeah, and then down in the purport Prabhupada is writing. I
tam poniżej Śla Prabhupada pisze, what happens to such cheaters? co się dzieje z takimi oszustami. Because anyone can speak on Bhagavad Gita. Każdy może mówić na temat Bhagavad Gity. Today it's like one dog bark, 100 dogs bark with him. Tak jak szczeka jeden pies, a później 100 innych psów też szczeka razem. The same, you can go on social media, one person write one comment and there will be 100 other comments. Idziesz na Facebook, tworzysz jakiś komentarz, a później 100 ludzi robi swoje komentarze. So we are not speaking about such people. My nie mówimy o takich ludziach, But there is world filled with such people. ale świat jest wypełniony takimi ludźmi. So how can you find that this person is a cheater or not? It is not written on the forehead. Jak możesz odnaleźć oszusta, bo słowo oszust nie jest wypisane na czole. So it's written, Prabhupada is saying how to identify a cheater. No i tutaj Śla Prabhupada wyjaśnia, jak jak odnaleźć, nie odnaleźć, tylko rozszyfrować wielbiciela, znaczy Yeah. oszusta. Rozpoznać. Rozpoznać oszusta. So Prabhupada is saying he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because it will be in the downside. Jego wiedza nie ma żadnej wartości, gdyż efekty wiedzy takiego grzesznego człowieka zabierane są przez iluzoryczną energię Pana. So you see, if you are not pure, your knowledge, you can speak big philosophy, but it will have no effect on the listeners. Więc jeżeli jesteś nieczysty, możesz mówić taką bardzo wzniosłą filozofię, ale ta filozofia nie będzie miała żadnego wpływu na osoby, które słuchają. But in case of devotee, he is protected. Ale w przypadku wielbiciela, ten wielbiciel jest chroniony. And that's how he know a lot about Krishna. Dlatego on wie bardzo dużo o Krysznie. So in case of Dhruv Maharaj, he was a small child. I w przypadku Dhruva Maharaja, który był małym chłopcem, But Lord touched his conch shell and he started to recite very big Vedic prayers. prayers you can say. Yeah, prayers. I Pan Wisznu dotknął kąchą czoła Dhruva Maharaja i Dhruva Maharaj zaczął recytować wspaniałe modlitwy. And the same thing when Shukracharya. I podobna rzecz stała się z Shukracharyą. So Shukracharya, he wanted Bali Maharaj to not give everything away to Vamandev. Shukracharya nie chciał, żeby Bali Maharaj oddał wszystko Vamanadewie. So what Shukracharya did? Więc co zrobił Shukracharya? He entered in the vessel and blocked the hole. I udał się, zmniejszył się do jakiejś małego rozmiaru i wszedł w kąchę. No, not kohe. It is a vessel where we take, water for. Kamandalu. Yeah, kamandalu. Wszedł do Kamandalu, you can say. dys- Yeah, to the hole of the Oh. kamandalu. do tego wszedł, zatkał kamandalu, tam jest taki dziubek, przez który przepływa woda i on to zatkał. And then the water couldn't come out. I woda nie mogła się wylać z tego kamandalu. So Lord put a straw there. I Pan włożył słomkę And Shukracharya was looking from the hole outside. i Shukracharya patrzył okiem z tego otworu. So because of this, his eye, the straw directly entered in his eye and he became blind from one eye. I ponieważ on patrzył tym okiem, Pan uderzył czy włożył tą słomkę i dokładnie dostał okiem And, tą słomką. and then Shukracharya left the place. I wtedy Shukracharya opuścił to miejsce And then he did a meditation i zaczął medytować for thousands of years. przez tysiące lat. It comes in Skanda Purana, or the story comes. Ta historia jest opisana w Skanda Puranie. Skanda Purana or Skanda Purana. In one of them, this comes. So what happens is, after that, Vamandev appeared. I to jest albo w Skanda Puranie, albo w Szynga Puranie. I on medytował przez długi okres czasu i wtedy Pan Vamanadev pojawił się. And why this Shukracharya was meditating, first of all? Dlaczego ten Shukracharya medytował? Because he realized that he committed offense by
stopping Bali Maharaj to serve the Lord. Ponieważ zrealizował, że popełnił błąd, popełnił błąd przeszkadzając w służbie oddania Bali Maharaja wobec Vamanadeva. So then the Lord appeared, I wtedy Pan pojawił się. and Lord says, "Oh, what can I do for you?" I Pan powiedział, co mogę Ci zrobić? And Co mogę dla Ciebie zrobić? he apologized. I on wtedy przeprosił. And then what Lord did? I co wtedy Pan zrobił? Lord touched his conch shell on his eye, which was blind, and his eye again I appeared. wtedy Pan wziął swoją kąchę, dotknął tego oczodołu, który pozbawiony oka, i pojawiło się oko. Yeah, and so this Panchjanya Shank, it always bring auspiciousness for the devotee. I można powiedzieć, że ta kącha Panchajanya zawsze daje auspiciousness. To mi bo już tracę koncentrację. Taką pomyślność. Zawsze jest pomyślna dla wielbicieli. Yeah. So yeah, there are many things which we can talk about. Możemy mówić o bardzo wielu różnych rzeczach. Yeah. So we just looked into the one word of this verse. Więc tutaj opisaliśmy to jedno słowo z tego wersetu. But please spend time to understand Gita. Ale proszę, spędźcie trochę czasu na zrozumienie Bhagavad Gity. And then you will be happy when you will see the arati happening and someone is offering water via conch. You will feel, you know what is happening. I wtedy, kiedy będziesz miał wiedzę, będziesz patrzeć, jak ktoś ofiarowuje arati, ofiarowuje wodę w konsze, to będziesz wiedzieć, będziesz mieć wiedzę na temat, co się tutaj dzieje. Why? Because God is saying Janam Karam Chame Divyam. Try to understand my birth, my activities. Pan mówi w Bhagavad Gicie, spróbuj zrozumieć moje czynności w tym materialnym świecie. The more you will try to understand Lord, Im bardziej rozumiesz Pana, the more you want to understand Him. wtedy jeszcze bardziej chcesz Go zrozumieć. And the more you understand Him, Im bardziej Go rozumiesz, the less you will feel that you understand Him. The less you will feel that you understand Him. Because He is an ocean and you are just then realizing you don't even know this. im bardziej Go rozumiesz, to wtedy zaczynasz rozumieć, że coraz mniej Go rozumiesz. Dlatego, że Pan jest jak nieograniczony ocean wiedzy. That's why if you go to a devotee, he can speak on one verse of Gita for months. Jeżeli jesteś wielbicielem, to na temat jednego wersetu można mówić miesiącami. And every day he speaks new thing. I każdego dnia można mówić nowe rzeczy. Because Krishna is Navnovanam, he is always fresh. Ponieważ Krishna jest Nava Yoganam, jest zawsze świeży. And once Bilbangla Thakur is asking Krishna. Raz Bilva Mangala Thakur zapytał Krishnę. And he is saying, so Krishna today what you will like? Więc zapytał, więc Krishna, co byś chciał dzisiaj? As a sweet thing to be offered to you. Co byś chciał jako słodycz, którą można by było Tobie ofiarować? Freshly churned yogurt. Jakiś świeżo zrobiony jogurt. Yeah. And he listed few more items. I też powiedział o kilku innych rzeczach. And then he said, or shall I offer you the conch shell today for you to blow, to feel the sweetness of the conch. Albo może powinienem ofiarować Ci kąchę. And why this conch shell is so sweet? Dlaczego ta kącha jest tak słodka? Because Andal is writing about that. O tym mówi Andal. So she's a wife of God. Ona jest żoną Pana. So she's saying, the Lord whose lips are red, Pan, który ma czerwone usta, and whose mouth is filled with fragrance, i którego usta wypełnione są pięknym zapachem. when he touched this conch, Kiedy
swojej kąchy and blows this, i kiedy dmucha w tą kąchę, just by the touch of the Lord's lips, tylko przez dotknięcie tej kąchy swoimi ustami he become red in color. staje się ona czerwona. So we should understand that there is another world called spiritual world, Powinniśmy zrozumieć, że jest inny świat, to jest świat duchowy and there everything is very, very interesting. i gdzie wszystko jest bardzo interesujące. Yeah. Okay, so we will stop here. Tutaj się zatrzymamy. If you have any question or Ja mam comments. question. You have question. Could you explain this process? Because this kamandalu throwing water on someone's hand is some Okay. because you see he's entering, but Okay, yes, good Understand? question too. Yeah. ja zapytałem, o co chodziło w tej wodzie, dlaczego on wszedł, ten Shukracharya, do tego mandalu i zatkał to, o co chodziło w tym, dlaczego on to zatkał? So in today's time, when you are buying something, W dzisiejszych czasach, że coś kupujesz, you go to the bank or to the company and sign the umowa, yeah, agreement. Idziesz gdzieś do banku czy do notariusza i zabierasz umowę. Without agreement, nothing can be sold or purchased, yeah. Bez tej umowy nie można nic kupić albo sprzedać. So in Vedic times, W czasach wedyjskich there were no need for banks. nie było potrzeby banków. Why? Dlaczego? Because someone Ponieważ ktoś can just take water from Kamandlu in his hand wziął wodę z kamandalu, z tego naczynia w swoją rękę in front of Brahmin przed braminami and take a vow i podejmował ślub. that I will, for example, I will donate this house or cow or whatever, yeah. I mówił przyrzeczenie, ja dam dotacji ten dom czy tą krowę. Yeah. So that's why he went into the Kamandlu. I dlatego on wszedł do tego Shukracharya, zmniejszył się i uda się do tego kamandalu. Yeah. To prevent that if there will be no water, there will be no agreement. No agreement means he will not give everything in the charity. Więc kiedy jego takim planem było to, jeżeli wejdzie do tej dziurki, woda się nie uda na rękę, nie zostanie zrobione, nie będzie umowy. Jak nie będzie umowy, to Bali Maharaj nie odda wszystkiego Panu. In IT language, he was trying to hack the system. W języku IT jest to, że chciał zhakować system. But Krishna is the biggest hacker. Ale Krishna jest największym hakerem. So he hacked the hacker who was sitting inside and made him blind. I zrobił tak, że ten haker, który chciał zhakować, został oślepiony Yeah. na jedno oko. Thank you. Hare Krishna. Yes, Madhuri? Prabhu, z jednej strony powiedziała, że konka to jest był ten szkielet tego demona, prawda? Ale z drugiej strony powiedziała, że Shatrugan to też był tą konką. Tak dobrze rozumiem, że to był Bhakta, który wielbił tą konkę. Więc jak ten Shatrugan jest połączony z tym demonem, jakby z jednej strony to jest ten demon, szkieleta, z drugiej strony Shatrugan. From one side, conch is a body of the demon outside, but also we hear that Shatrugna is a devotee of the conch. How to connect Shatrugna with the demon? Yeah. So from where we get this, how to understand this? Jak to zrozumieć? So the thing is, God is always present in spiritual world. Bóg zawsze jest obecny w świecie duchowym. So it's not that when he comes on this planet Earth sometimes to perform his pastimes, To nie jest tak, że jak przychodzi tutaj na tą ziemską planetę i ma swoje rozrywki, then only then he takes the conch shell. że on wtedy zabiera ze sobą kąchę. No. Nie. He, in the spiritual world, in Vaikuntha, he's holding these things. W świecie duchowym na Wajkuncie on trzyma. So these are eternal things. To są wieczne przedmioty. But when he comes in this world, Ale kiedy udaje się do tego świata materialnego, he performs his pastimes. wykonuje swoje rozrywki. Why? Po co? Because you like movies. Ponieważ lubicie filmy. Why you like movies? Dlaczego lubisz filmy? Because
Because Shah Rukh Khan is there. Ponieważ tam jest Shah Rukh Khan. Because there is the 60 frame. I think anyone here who study multimedia, he know that there is like 60 frame per second. The camera works for shooting. Yeah. 24. 24. Sorry, 24. Yeah. To tak jak ktoś, kto studiuje w ogóle kinematografię, wie, że przez klatkę jest 24 zdjęcia? Yeah. Na 60. sekundę, przez 24 sekundę. na sekundę jest 24 zdjęcia. 60 come because the animation is on 60 frame per second. Yeah, I mixed up. Animacja jest 60 Klatek na sekundę. klatek na sekundę. So in movie you have 24 frame per second, W filmie masz 24 klatki, which means 24 things changing in a second, right? że w tej sekundzie zmienia się 24 te klatki. So that's why when you look at the movie, your mind is sort of absorbed in the movie because everything is changing so fast. I dlatego lubisz taki film, ponieważ kiedy patrzysz na film, tam wszystko bardzo szybko się zmienia. So the mind likes when things change very fast. I umysł bardzo lubi oglądać coś, co się szybko zmienia. That's why Lord's chakra denotes the mind element. I czakra, ona reprezentuje umysł. It travels very fast. Bardzo szybko podróżuje. So this is the nature of mind, To jest natura umysłu. and that's why you like movies and whatnot. Dlatego lubisz filmy. And in movies, what they show? One scene in America and then second scene, I don't know, in the desert Sahara. Sahara. Yeah? I w filmie może być coś takiego. Jest akcja w Stanach, a później druga akcja jest na pustyni Huge Sahara. contradictions. Wielkie różnice. So all this is created because they understand the nature of mind to some extent. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest do stopnia zrozumienie natury umysłu And they want the mind to be engaged in it. i chcą, żeby umysł w to się angażował. So that in America they say, or in journal now they say, don't think about life. Yeah? I teraz czy w Stanach, czy ogólnie jest powiedzenie nie myśl o życiu. So, Nie myśl w życiu. but this idea of movies is coming from Krishna also. Ale ta jakby idea tych filmów pochodzi od Kryszny. Why? Because Krishna, when he do his pastimes, he do them in such a way that the mind is surprised because he don't know what will happen next. I Kryszna w ten sposób wykonuje swoje rozrywki, kiedy my używamy swojego umysłu, aby zrozumieć, to wtedy jesteśmy zaskoczeni tymi rozrywkami, bo nie wiemy, co się zaraz zdarzy w tej rozrywce. Just like in movie, you want to predict the next scene, but the next scene happens entirely different than what you are thinking, and you are so surprised and you are more into the movie. What will happen next? What will happen next? Tak jak w zwykłym filmie, kiedy jesteś w stanie przewidzieć, co się stanie w filmie, ale jeżeli coś się staje w filmie tak, ponieważ nie przewidziałeś, to wtedy się interesujesz jeszcze bardziej tym filmem. And the same thing is with Krishna. Tak samo jest z Kryszną. For example, he goes to the ocean to find this person. Tutaj jest zainteresowanie, udaje się do oceanu, aby znaleźć tą osobę. Then he ends up in the ocean. Wchodzi do oceanu. Then he kills a demon there. Wtedy zabije tego tam mieszkającego demona. Then even the demon body turns out to be a conch shell. Jego ciało staje się konchą. He takes the conch shell. Zabiera konchę. Then take this conch shell to the Yamloka. I zabiera tą konchę do Yamaloki. So many things change in a second of time. W sekundzie tyle rzeczy się dzieje. Yeah, and so that's why he made his conch shell pastime for us, so that we can be engaged more in. Dlatego czyni tą rozrywkę jakby otrzymywania konchy, czy tworzenia tej konchy, czy zabierania tej konchy, żeby nas zaangażować. Because Lord's conch shell is divya, it means transcendental. Ponieważ koncha Pana Divya jest transcendentalna. But the body of a demon is not divya. Ale ciało demona nie jest Divya. Because it's not transcendental. Nie jest transcendentalne. Our dead body is not transcendental. It have bad smell and whatnot.
Nasze ciało nie jest transcendentalne, musimy używać perfumy. Yeah. So that's why by this pastime Krishna killed the demon and took the conch shell, but his conch shell internally exists in the spiritual world. Więc tutaj jest ta rozrywka, kiedy Krishna zabija demona i bierze tą konchę, ale tak naprawdę oryginalna koncha jest już tam wiecznie w świecie duchowym. Yeah. Just like the same thing with the Satyabhama. Tak jak Satyabhama Yeah, and Srimati Radharani. i Srimati Radharani. In Bhagavatam, our acharyas are commenting. W Bhagavatam nasi acharyowie komentują. So Vishwanath Chakravarti Thakur raised this question. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur zadaje to pytanie. So what type of question he had? Jakiego rodzaju pytanie? He said that when the Krishna's pastime are taking place on this planet, Kiedy rozrywki Kryszny odbywają się na tej planecie, then in the and it says that Krishna's pastimes are taking place on many planets. i tak naprawdę te rozrywki Many universes. Kryszny odbywają się na wielu różnych planetach, w różnych wszechświatach. And also Krishna is in spiritual world. I Kryszna również jest w świecie duchowym. So Vishwanath Chakravarti Thakur raised the question Więc Thakur zadaje pytanie, that the Srimati Radharani, Srimati Radharani, who is present in the spiritual world, która jest obecna w świecie duchowym, and when she is also present in the spiritual world, kiedy jest, in the material world, kiedy również jest obecna w świecie materialnym, in the pastime of Lord. I need to put ice in my, Yeah, please put. put eye drops in my, Yes. because lecture is Yeah. no problem, I can do it. Yeah, so Kiedy ona jest w świecie duchowym i jednocześnie jest w świecie materialnym. so Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that does this Srimati Radharani know about that Srimati Radharani? Czy ta Srimati Radharani w świecie materialnym wie o tej Srimati Radharani w świecie duchowym? See, that type of questions acharyas have. Takie pytanie mają acharyowie. Or this Yashoda Mata know about that Yashoda Mata. Czy ta Jashoda Mata wie o tamtej Jashoda Macie? So what's the answer? Jaka jest odpowiedź? If you read the works of Vishwanath Chakravarti Thakur, Kiedy czytasz te wersety odpowiedzi Thakura, so he's saying yes, they can know. She know about this. tak, ona może o niej wiedzieć. How do we know that? W jaki sposób? When Uddhavji went to console gopis and Srimati Radharani about with the message of Krishna. Kiedy Uddhava udał się do Vradży i przekazał przesłanie Kryszny dla gopi i Radharani. So that time Srimati Radharani replied, I am with Krishna. I Radharani wtedy odpowiedziała, ja jestem z Kryszną. But at the same time she is not. Ale w tym samym czasie nie jest. So the thing is that in another pastime she is with Krishna, but in this pastime she is not with Krishna. W innej rozrywce jest z Kryszną, ale w tej rozrywce jest bez Kryszny. Which means they can know about other pastimes which are taking place simultaneously. I możemy wiedzieć o innych rozrywkach, które mogą mieć miejsce jednocześnie. But they don't want to know about it. Ale nie chcę wiedzieć o tym. Why? Dlaczego? Because then it's a rasa bhasa. Ponieważ wtedy następuje rasa bhasa. And everything in the Lord's pastime is meant for the pleasure of the Lord. Wszystko w rozrywkach Pana jest przeznaczone dla przyjemności Pana. Yeah, so Krishna wanted to kill demon and get the Panchajanya Shankha. No i Krishna chciał zabić tego demona, wziąć tą konchę, Panchajanya. So that's how he enacted this pastime. Dlatego on jakby przedstawił tą rozrywkę. But in another Krishna's pastime, Ale są inne rozrywki Kryszny, where he will not get the Panchajanya from this demon. że nie weźmie w tamtych innych rozrywkach Kryszny tą konchę od Panchajany. So Krishna is a very interesting character. I Kryszna jest bardzo interesującym charakterem. That's why we can dedicate full life to just
on one subject, which is to understand the name of Krishna. Możemy spędzić całe życie na zrozumieniu jednego świętego imienia Pana. And we can listen full life just this Hare Krishna Mahamantra. Możemy słuchać całe życie tej Mahamantry Hare Krishna. And we will never feel tired. I nigdy nie będziemy zmęczeni. Why? Dlaczego? Because Krishna says, when you chant my holy name, Krishna mówi, jeżeli będziesz intonował moje święte imię, then for an advanced devotee or a pure devotee, dla zaawansowanego, czystego wielbiciela, he start to see all the pastimes of the Lord. on będzie widział wszystkie rozrywki Pana. And it's blissful and only blissful. I blissful double. 3 times. To będzie pełne szczęście, to będzie szczęśliwe i pełne szczęścia. Adbhutam. There comes a verse, Adbhutam Anadir Ananta Rupam. Brahmaji is saying that. I jest Advaitam Achyutam Anadir Ananta Rupam. Yeah, Brahma Samhita it comes. w Brahma Samicie jest to słowo Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananta Rupam, Adyam Purana, Purusham, Navayovanam. Navayovanam cha, yeah. So that's why this pastime is. Yeah? Dlatego jest ta rozrywka. Mataji. Ja dobrze rozumiem, że końka w świecie duchowym teraz, tak? Ona ma świadomość, prawda? Tak. I teraz szatrunga, on jest jakby świadomość, prawda? On On jest olицetwiająca wielbicielem tej konki. On jest wielbicielem. On nie jest tą konchą w świecie On duchowym, jest tylko jest wielbicielem. wielbicielem. Shatrugna is the devotee of Konch, or he is the Konch? That the conch himself is Shatrugna. Właśnie, widzisz, dlatego pytałam. He's taking form of Yeah, He's taking yeah. form of Konch Yeah. because everything. Yeah, has a form. Yes. Jeżeli teraz wiesz, to Tak, co? tak. To jakie jest pytanie? Nie, teraz nie. Ja czyli chciałam tylko upewnić się, ja dobrze zrozumiałam, że to So she żatruga wants to jest make sure konchą he is świadomości. understanding properly. A teraz takie pytanie, jeżeli flet, to też Krishna go całuje. Jeżeli na przykład koncha w świecie duchowym, czyli tutaj jak jest to szatrugan, to flet jest też jakiś jakby, flet też ma tą świadomość. On tutaj w świecie materialnym też kiedyś na przykład pojawił się jakoś jak osoba, jakoś inna osoba. So there is a question if Konch can have personified form like Shatrugna. Flute also, Krishna flute can also have? Yeah, it has. Ma. Jest flet w takim razie tutaj, w tych rozrywkach tutaj na tej ziemi. It has it have Amsha of Shiva also. Amsha. Yeah, I mean Lord Shiva. So Sadashiv. Więc tak jak Sadashiv, So cząstka Pana Shivy. yeah, so his flute also has a form. Basically, it is a Flet także person. ma, to jest flut też, flet także jest osobą i też ma formę. There, everything is alive, Wszystko tam jest żywe. and in this world, everything is dead. A w tym świecie materialnym wszystko jest martwe. Your body also is dead. I to ciało też jest martwe. It's just a matter of time you will realize it. I tylko kwestia czasu, kiedy to zrealizujemy. Takie, czy flet tutaj, jak Krishna przychodził na ziemię i grał swoje rozrywki tutaj na ziemi, czy ten flet ze świadomy, jakby on tutaj był jakąś osobą, So this means that this flute is też odgrywał he's jakąś the rolę, person, jakaś osoba. his person here. But which flute she is speaking O about? którym flecie mówi? Krishna has many flutes. Krishna ma wiele One flute he take, one he play for the cow, one he have many flutes. He have collection of flutes. On ma całą plejadę fletów. Jedną ma dla He have a drugą ma dla flute gopi. which have just small holes, which one have a big shape. Niektórych ma malutkie otworki w flecie, niektórych ma duże otworki. Which flute are we speaking? Any of flute, it has a pastime in this world in Krishna Lila, or maybe some of his other like incarnations. Is there any pastime of like, with example with a conch, like we have? Is it a similar pastime also with some devotee of Krishna, with someone of his association who is also playing in this pastime as a flute in a spiritual world? You know, like Okay. that was the Mataji's So question. like any flute. Okay. Yes. Czy jakikolwiek flet miał jakąś rozrywkę, tak Tak, jak tak. powiedzmy koncha w postaci Shatrugny? Tak. Myślę sobie. Mm, Pan widać w obrazie? what?
You can. Bardzo. I don't know that. Nie znam, nie wiem tego. I mean there is some, but but maybe some other time we can discuss. Maybe in Gaura Lila. There is No, something. that's what I was thinking. In Gaura Lila, Someone is an incarnation of fruit of Krishna. God is Deepika. Ja powiedziałem, że może w rozrywkach Pana Chaitanya ktoś jest inkarnacją frutu Pana Krishna. Ale trzeba się dowiedzieć dokładnie. Yeah, so I don't know at this time on top of my head. Nie, teraz nie wiem. But it's a good question. A to dobre pytanie. Jeszcze mam pytanie, bo w dzisiejszym znaczeniu Śla Prabhupada pisze, że Krishna bezpośrednio osobiście kierował zmysłami Arjuna. Śla Prabhupada writes that he directly was conducting the senses of Arjuna. Yeah. I tak Śla Prabhupada to pisze tak w bardzo taki oczywisty sposób, And he's nie writing budzący wątpliwości. without any doubt. I chciałem zapytać, czy Śla Prabhupada pisząc o tym znaczeniu, miał na myśli to, że znaczy, co jest potrzebne, żeby Kryszna bezpośrednio działał poprzez czyjeś zmysły? Czy jest potrzebne to, żeby wielbiciel prosił Krysznę o tego rodzaju błogosławieństwo? Czy Kryszna robi to sam, nie musi pytać nikogo o zgodę? So what we should do to have such a state when Krishna directly conducts our senses? Krishna will do this anyway. So Krishna zrobi to tak czy inaczej, jeżeli jesteśmy kwalifikowani, tak? Tak. I chciałem się zorientować, co powoduje, bo Kryszna, no tak jak pokazał tę formę kosmiczną, to Kryszna pokazał, że już wszystko jest zaaranżowane, ale chodzi mi o to, czy jest coś ze strony Arjuny, że on się musiał podporządkować, żeby Kryszna zaczął działać przez niego, używać go jako narzędzia, czy Kryszna robi to tak czy inaczej? So anyway, Krishna, if someone is qualified, Krishna do anyway to act through some devotee and conduct his senses, or devotee from his side, he must qualify himself to be a person when even Krishna starts to use his senses directly. So the question is that whether a devotee automatically, Tak. after some time, Krishna control, or devotee has to. Yeah. Okay. So you mentioned the word devotee. Więc wspomniałeś o słowo wielbiciel. And what does a devotee mean? Co to znaczy wielbiciel? Devotee's goal of life is only one. Celem wielbicia jest tylko jeden cel. And what's that? Co to jest? We are purifying our senses. My oczyszczamy nasze zmysły. Why I say so many times, wake up early in my 4 regulative principle? Why? Dlaczego ja tak ciągle powtarzam, naciskam Mangalarati wczesne Or why Prabhupada said this so many times? Dlaczego Śla Prabhupada tak wiele razy to Maybe you don't like to hear that. Może nie lubisz o tym mówić. Yeah, why? Because you say, well, this is too much. Ponieważ to jest za dużo dla mnie. But why we are emphasizing on this? Dlaczego to podkreślamy? Because the goal of devotee life is only one. Dlatego, że celem czystego wielbiciela cel jest jeden. We want to purify our senses. My chcemy oczyścić nasze zmysły. And as soon as senses are purified, jak są te zmysły oczyszczone, we want them to be enjoyed by Krishna. my chcemy być, żeby Krishna nami się cieszył. So basically right now, in contaminated state, we use this eye to enjoy, I don't know, movie or beautiful views, yeah? A w zanieczyszczonym stanie naszej egzystencji my używamy naszych oczu, aby oglądać piękne formy, oglądać film. But for a devotee, Ale dla wielbiciela, devotee say, I want to offer this eye, the power of seeing the eye, to the Krishna. ale wielbiciel chce
oczy i moc widzenia ofiarować Krysznie. So Krishna can enjoy. Żeby Kryszna się tym cieszył. So devotee, his goal is only one of all the devotees. Celem wszystkich wielbicieli cel jest tylko jeden. You go to Shri Sampradaya, Madhva Sampradaya, Nimbarka Sampradaya. Możesz udać się do Shri Sampradai, Nimbarka Sampradai. In our Sampradaya we say it out loudly. A w naszej Sampradai mówimy to głośno. That's what Mahaprabhu is. To jest właśnie Mahaprabhu. Yeah, he brought the concept. So Mahaprabhu philosophy in two words is enjoyer and enjoy. W filozofii przedstawionej przez Mahaprabhu jest koncepcja osoby cieszącej się i osoba, która jest obiektem cieszenia się. So God likes to enjoy. Więc Bóg chce cieszyć się. And we are meant to be enjoyed. A my jesteśmy osobami, którymi się cieszy Bóg. So how God can enjoy us? Więc w jaki sposób Bóg może nami się cieszyć? When we offer Him everything. Kiedy zrobimy tak, że możemy ofiarować Krysznie. So basically it boils down to the senses. Więc to się tak sprowadza do zmysłów. So Krishna, a devotee says, Krishna, I want you to enjoy now the eyes, the mind, the intelligence, everything. I want you to enjoy. Więc wtedy ofiarowujemy nasz wzrok, moc widzenia, nasz umysł, naszą inteligencję, Krysznie mówiąc, że teraz Ty się ciesz tym wszystkim. And this is the goal of life. I to jest cel życia. Goal of life is not that, oh, when I will die, then I will see Krishna and that's it. Nie, naszym celem nie jest tak, że ja umrę i wtedy zobaczę Krysznę. No, we want Krishna that you enjoy. Even this body, you know, it's a flesh and blood, useless, but we want to offer the power of senses which you gave for your work. Więc nawet w tej obecnej sytuacji, kiedy to ciało jest mięsem i krwią, chcemy ofiarować te mocy zmysłów dla Jego przyjemności. So for a devotee, Krishna enjoys his senses. Dla wielbiciela Krishna zadowala swoje zmysły. And how can we identify that? I w jaki sposób możemy We can see our Srila Prabhupada. Możemy zobaczyć Śrila Prabhupada. Prabhupada liked what? Co Śrila Prabhupada lubił? He used the tongue to glorify Krishna. On używał języka do gloryfikacji The Krishna. eyes like to see. Eyes like to see. A oczy lubią patrzeć. So Prabhupada used the eyes to study the books of Krishna and produce books of. I Śrila Prabhupada używał swoich oczu, aby studiować książki o Krysznie i produkować książki o Krysznie. We like to walk. So a devotee want that the power of his feet will be used by Krishna, so that beautiful deities, he can walk to the temple and see beautiful deities. Tak jak mamy moc chodzenia, więc wielbiciel chce używać chodzenia, by udać się do świątyni i zobaczyć cudowne bóstwa. So by Arjun example, Krishna is teaching all of us that you have to become like that. Więc przez przykład poprzez przykład Arjuny, Krishna pokazuje nam, że wszyscy powinniśmy się zrobić, wszyscy powinniśmy stać się takimi jak on. And that's why we are chanting Hare Krishna Mahamantra. Dlatego intonujemy Mahamantrę Hare Krishna. Why? Because Krishna feels happy, Krishna feels bliss. Dlaczego? Ponieważ Krishna odczuwa szczęście. So when you are chanting Hare Krishna Mahamantra, Kiedy intonujesz Mahamantrę Hare you Krishna, are listening, słyszysz, but God is also listening. Bóg też słucha. And maybe your mind can run away anywhere, A twój umysł może gdzieś uciec, but God's mind is concentrated. ale umysł Boga jest skoncentrowany. And that is the secret of chanting Hare Krishna To Mahamantra. jest sekret intonowania Mahamantry. That God, full attention is on His name. Że uwaga Kryszny jest pełni na świętym imieniu. Yeah. So this is a goal of a devotee. Więc to jest cel wielbiciela. Yeah. We want Krishna to enjoy everything. Chcemy, żeby Kryszna wszystkim się cieszył. Yeah. Very nice question, Prabhu. Thank you. Bardzo fajne pytanie. Anyone else has any question, comment? Yes, Prabhu. As I understand from this class, how you described it, that
basically understanding the Gita is really connected with having this experience of pure mind and pure intelligence. On możemy tłumaczyć, bo So I will just put it in parts, so it's not very long. Z tego wykładu zrozumiałem, że tak to też połączyłeś, Prabhu, że zrozumienie tak naprawdę Bhagavad Gita i studiowanie wiąże się z tym, że mamy doświadczenie z czystym umysłem i czystą inteligencją. So you also elaborately explained what happens with us when we don't have this experience, and you kind of described it very nicely. I tutaj Prabhu też bardzo szeroko podałeś na przykłady to, jak wygląda życie i tutaj różne przykłady z Bhagavad Gity, jak ono wygląda, kiedy nie jesteśmy, kiedy nie studujemy Bhagavad Gita, albo nie mamy tej świadomości. So my question is, what is because when we study Bhagavad Gita, this is kind of a goal that we want to have, achieve this pure mind and pure intelligence. So what are the symptoms basically when you say, if we don't study, we finish our Sunday program and we go do many things. But what are the things which a person with pure intelligence and mind is doing after the Sunday program? You know, what are the symptoms of this? Czyli moje pytanie brzmi tak, jakie są oznaki takiej osoby, która ma to doświadczenie i ma właśnie ten czysty umysł, czystą inteligencję, bo jak tutaj wspomniałeś, że jak tego nie mamy, to wychodzimy po programie niedzielnym i robimy tam różne rzeczy. A co jest właśnie, jakie są oznaki osoby z czystym umysłem i inteligencją? Ask these questions, right? In second chapter. W drugim rozdziale Arjuna zada 54? Yeah. W drugim rozdziale 54 wersecie. So Arjun said, Strit Pragya Sakya Bhasha. So Arjun said, Oh Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence, right? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk? Więc tutaj jest werset, pytanie Arjuna rzekł, o Kryszno, jakie symptomy wykazuje osoba, której świadomość pogrążyła się w transcendencją, połączyła się z transcendencją. W jaki sposób ona mówi, jaki jest jej język, w jaki sposób siedzi ona i w jaki sposób chodzi. So Krishna gives elaborate answer about that. I Krishna daje taki bardzo rozszerzoną odpowiedź na ten And if we take Prabhupada teachings and Gita and apply it practically, i kiedy weźmiemy nauki Śrila Prabhupada i nauki Gity, so one thing is, in our life we are interested in solving problems. Więc inną rzeczą jest to, że w naszym życiu przechodzimy przez wiele problemów. Always we think, oh, if I will get, for example, a good job, this is it, everything is fixed, yeah? Myślimy sobie, jeżeli tylko zdobędę bardzo fajną, dobrą pracę, to wszystko zostanie rozwiązane. Or for someone, you know, if I will get just a bit healthy, then everything good, yeah? A ktoś myśli, jeżeli będę w pełni zdrowa czy zdrowy, to wszystko będzie ok. So you see the pattern, like we always have this one problem which will be fixed, and when it's fixed, then comes another problem. I mamy tego typu myślenie, że jeżeli tylko ten problem zostanie rozwiązany, to już będzie wszystko w porządku. So what a devotee, how a devotee acts after a Sunday class. Więc jak działa wielbiciel po wykładzie niedzielnym? So he acts full time in Krishna consciousness. He tried to act full time. On próbuje w pełni sposób angażować się w świadomość Kryszny w pełny sposób. Which means he don't approach Krishna that, oh Krishna, solve my material problems. On nie udaje się do Kryszny i prosi Krysznę o rozwiązanie materialnych He problemów. understands that in this material world problems will come all the time. On wie, że w tym świecie materialnym problemy zdarzają się cały czas. But he goes to Krishna because he is interested to please Krishna. Ale udaje się do Kryszny, ponieważ chce zadowolić So Kryszny. he understands that after this body, he will get another body.
wie, że po tym ciele otrzyma następne ciało. And he is more focused what type of body he will get. Ale koncentruje się na tym, jakiego rodzaju następne ciało otrzyma. Which means his choice for today will have an impact in the future. Więc próbuje teraz i ma nadzieję, że będzie lepiej w przyszłości. No, his actions of today will have a reaction in the future, yeah? Przepraszam, jego działanie teraz będzie miało reakcję w przyszłości. Which means our devotee, he is fully conscious that if he will act in a way which is not according to Guru Sadhu Shastra, that will have a reaction which is not what he wants. Więc on wie, że działanie poza Shastra Guru Sadhu, Shastra, Guru Sadhu Shastra, yeah, and it will not have impact if he will take action jeżeli without them. będzie działał poza Shastra Guru Sadhu, It will have a wrong impact in to his life. będzie bardzo zły oddźwięk w jego życiu. Yeah, which means he lives Bhagavad Gita. Żyje według Bhagavad Gita. Yeah, it means that he not only after Sunday he go and try to understand how to apply this verse in daily life. Po wykładzie niedzielnym, czy po programie niedzielnym, on stara się jeszcze bardziej zrozumieć Bhagavad Gita. And the same thing he do every day. I wszystko, i robi to wszystko każdego He dnia. don't study Shastra. He just try to think how to apply this in everyday life. On nie tylko studiuje siastry, on także chce, on robi tak, żeby używać siastry praktycznie w życiu. And the more you will apply, Im bardziej używa, the more you will see it works. Będzie coraz bardziej widział, jak to działa. And the more it will work, the more you will have faith. I im bardziej będzie widział, jak to działa, będzie miał coraz większą wiarę. And the more you have faith, Im bardziej będziesz miał wiarę, the more you will go deep in Krishna consciousness. i wtedy będziesz pogłębiał swoją świadomość Kryszny. So he goes in this circle. I wtedy jest ten cyrkel? Yeah. Ko- kołowrót świadomości Kryszny. Thank you, Prabhu. Can you maybe give an example, like from how, because it's, I feel like this on this question I Yeah. want more of. Maybe like, if you wish, you can translate because Prabhu, you can put the drops. You have time Yeah. for because Prabhu have yeah, problems with yeah, that. So that's maybe okay. if you can translate, Prabhu, Yes, I can. we can give him I the have mic. few phone calls. Yeah, and and please put in your drops. eyes. Yeah, because I'm worried about this time. Maybe you can give the speaker to Dhananjay. Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So my question is more about can you maybe share some of your experience? And I think you have plenty of experience in your mind when you started to study Bhagavad Gita and how it changed kind of your approach to your everyday duties and to dealing with all of these problems, because as we all know, I think any person here who had an experience with dealing with material world, it's never the one problem. Yeah. It's 1,000 of problems at least, to say the least. Yeah. So maybe you can just share some of your experience. Maybe that would be really inspiring for maybe for others also. You can to hear. translate. Ja bym chciał poprosić, żeby Prabhu mógł się podzielić właśnie tym, jak może w Twoim doświadczeniu Bhagavad Gita zmieniła Twoje podejście do wypełniania różnego rodzaju obowiązków, z którymi mamy do tyczenia codziennie. I to jest też tak, że myślę, że każda osoba wie, że to nie chodzi o, że jest tylko jakiś jeden problem do rozwiązania, tylko jest tych 1000 co najmniej zawsze. Że zawsze życie polega na tym, żeby właśnie rozwiązywać różnego rodzaju problemy i czy właśnie na podstawie swojego doświadczenia mógłby się podzielić takimi przemyśleniami. Our experience is nothing but Prabhupada's teaching.
You can translate. Nasze doświadczenie to jest, wszystko jest w doświadczeniu Śrila Prabhupada. Yeah, Jego instrukcja Śrila Prabhupada. yeah. So if you ask me this personal question, yeah. So how does it feel after Bhagavad Gita? Jeśli zadasz takie osobiste pytanie, jak to się odczuwa po studiowaniu Bhagavad Gita? So I would say that you start to see that this full life, which you are living in the material world, yeah. Zaczynasz postrzegać, że całe życie, które tutaj odbywamy w tym świecie materialnym, So you are like in a big laboratory. że jesteśmy w takim wielkim laboratorium. And in laboratory many experiments are conducted on you. I że w tym laboratorium wiele eksperymentów jest przeprowadzanych And na this nas. and sometimes 1000 experiments at once. Czasami 1000 eksperymentów na raz. And what you have to do then? I co my wtedy możemy zrobić? We can spend time in fighting with these experiments, Możemy spędzać swój czas na walkę z tymi eksperymentami, or better, what Bhagavad Gita taught us, albo możemy zrobić coś lepszego, czyli Is- to, co uczy nas Bhagavad Gita, try to look every experiment from the eyes of Bhagavad Gita. czyli postrzegać każdy ten eksperyment poprzez oczy Bhagavad Gita. And then with every experiment you learn something very valuable. I z każdego tego eksperymentu możemy nauczyć się czegoś bardzo cennego. So which means whenever a problem is coming in life, Czyli kiedy przychodzi do nas w życiu jakiś problem, we try to see how Krishna recommends in Bhagavad Gita we should respond to this situation. i widzimy, jak Krishna w Bhagavad Gicie rekomenduje, żebyśmy czynili w tej sytuacji. And we try our best. I próbujemy robić jak najlepiej możemy. As you said, Prabhu, it's not easy. Jak powiedziałeś, to nie jest takie łatwe. We are all in a school. I wszyscy jesteśmy w takiej szkole, We have not graduated out from the school. że nikt z nas tutaj w tej szkole życia jeszcze nie mieliśmy jeszcze swojej studniówki. Prabhupada was graduated, right? Ale Prabhupada skończył tą szkołę, Basically, he's a pure devotee. bo jest czystym wielbicielem. So what is with us? Ale co robi z nami? We are all in one school. Wszyscy jesteśmy w tej samej szkole. Someone is in first grade, Ktoś jest w pierwszej klasie, someone is in fifth grade, ktoś jest w piątej klasie. and someone is what's the highest grade in Poland? It's like the last class of liceum. Yeah. Yeah. So last class of lyceum. Ktoś jest w ostatniej klasie liceum. In India they have like 12th grade, right? W Indiach to jest 12 klasa. So this is the only difference between the classes we have. Czyli różnica polega właśnie tylko i wyłącznie na tym, w której So klasie the one who is on the last, he's quite well know the subject of maths and physics and chemistry. Osoba będąca w ostatniej klasie liceum już ma jakieś pojęcie o matematyce, fizyce i innych dziedzinach. And the person who is on the first class, he perhaps know 1 plus 1. I natomiast osoba, która jest w pierwszej klasie może wie, co to jest 1 plus 1. But both have to pass the exam. Natomiast każda z tych, wszyscy muszą zdać egzamin. So at the time of my death, I will know whether I passed the exam or I failed the exam. I w momencie śmierci będę wiedział, czy będę mógł zdać ten egzamin, czy nie. That's okay. Jai. Hare Krishna. Okay, so I think anyone has any question, comment? No, we can finish it. Okay. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Pośpiewa? Może urukaja, Prabhu. Both in time.